Dzień dobry drodzy Państwo, witam Państwa serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj już chyba będzie ostatni film, poza instrukcją, o Nikonie Z5, bo dzisiaj Nikona już pakuję i wysyłam z powrotem do Interfoto EU, dzięki któremu mogłam z tego aparatu korzystać. Drodzy Państwo, dzisiaj chciałam zrobić takie podsumowanie trochę też porównujące moje doświadczenia z korzystania z Z5, a z korzystaniem z Micro 4/3, a mianowicie z EM5 Mark III. I pierwsze, co chciałabym porównać, to rzecz jasna budowa tych dwóch aparatów. Tutaj właśnie wzięłam je obydwa w bardzo niewygodny sposób palcami i czuję, że tego nie jestem w stanie unieść, dlatego że właśnie jest aparatem ciężkim, dużym, solidnym. Na zdjęciach widzicie Państwo teraz różne takie zestawienie zdjęć pod różnymi kątami, jak bardzo różni się ich wielkość. I być może nie jest to wielkość rzędu połowy, ponieważ tutaj mamy o połowę mniejszą matrycę, więc powinna być różnica połowa. Nie jest to do końca tak. Natomiast jeśli chodzi o ciężar i jakieś takie zmęczenie po długim czasie nagrywania, no to czy robienia zdjęć, to jest sporo. Jest to spora różnica. Tutaj, drodzy Państwo, jesteśmy. Nagrywam, drodzy Państwo, na Apple 7, bo nie mam na czym, więc tutaj autofokus będzie miał czasem problem. Tu, drodzy Państwo, zdecydowanym plusem tego aparatu jest jego tutaj uchwyt grip. Jego się bardzo wygodnie trzyma. Z nim można sobie tak chodzić przez cały dzień. Tutaj ta wypustka pod kciuk, gdzie kryją się karty, ona tak naprawdę bardzo wygodnie tutaj leży i aparat jest bardzo stabilny w dłoni i ja większość czasu miałam go albo wiszącego u mojego boku na pasku, bądź też właśnie nosiłam go tak, że trzymałam go w ręku i tak sobie z nim szłam. Tu ogromny plus dla Nikona, że mimo tej wagi, przez to, że jest tak fajnie ergonomicznie zbudowany, to ta waga nie daje aż tak w kość, jak można by się było spodziewać. EM5 też ma bardzo fajną ergonomię, mimo wszystko, że ma ten grip dużo mniejszy, to po prostu jest trochę inny ten chwyt, ale ergonomicznie jest bardzo w porządku i wszystko jest pod ręką, pokrętła są pod ręką. I tu a propos pokręteł. Dla mnie, ale to może być kwestia moja, dla mnie było niewygodne to pokrętło. Zdecydowanie łatwiej używało mi się tego pokrętła niż tego, bo tutaj jakoś musiałam tak wyginać tą rękę. Gdyby ono było tutaj wokół tego spustu migawki, dla mnie by było zdecydowanie wygodniejsze niż to, gdzie jest teraz. No zdecydowana różnica, jeśli chodzi o ekrany. Tutaj w Z5 mamy ten, który odchyla się nam jedynie tak. W EM5 mamy ten, który jest całkowicie odwracalny i możemy z każdej pozycji tego ekranu robić sobie zdjęcia. Obydwa mają swoje plusy i minusy. Ja nie powiem, że ten jest zupełnie gorszy niż ten, ponieważ tak naprawdę przy zdjęciach, jeżeli robimy zdjęcia tak zwane z biodra, to ten jest trochę wygodniejszy niż ten. Natomiast jeżeli chcemy zrobić zdjęcie w pozycji portretowej i tutaj nie jesteśmy w stanie sobie w żaden sposób odchylić tego ekranu, no to zdecydowanie wygrywa wtedy ten ekran, który możemy sobie po prostu otworzyć i nie musimy padać na glebę, żeby zrobić zdjęcie. Jeśli chodzi o ich budowę, to właściwie tyle. Ten jest po prostu większy i efekt tego był taki, że gdybym miała tylko ten aparat, to zdecydowanie rzadziej robiłabym zdjęcia. Bo ten, zwłaszcza z jakąś malutką stałeczką, bo tutaj nie ma malutkich stałeczek. Znaczy jest ta 40 i chyba 28, która została stworzona, to one chyba są gdzieś takie. To są najmniejsze stałki, jakie są do zetki pełnoklatkowej, no to być może z taką stałką byłabym w stanie go wziąć do jakiejś trochę większej torebki. Natomiast z M5, ja zazwyczaj M5 mam z jakąś stałką w torebce, to nie ma wtedy żadnego problemu. To tyle, jeśli chodzi ogólnie o budowę tych aparatów. Następne, co sobie zapisałam, że chciałam Państwu o tym powiedzieć, to jest personalizacja. Każdy z tych aparatów można sobie pod siebie spersonalizować, ale co mnie bardzo w Nikonie zaskoczyło,
niestety nie na plus, to, że jest dużo takich ograniczeń tej personalizacji, bo na przykład jak mamy to menu i, czyli to takie najbardziej poręczne menu, jakie tutaj istnieje, to tutaj możemy sobie wybrać różne funkcje w tych kafelkach, ale ten wybór jest mocno ograniczony. I co mnie, powiem Państwu, odrobinę sfrustrowało, i to jest rzecz jasna niewielki problem, ale sfrustrowało mnie to, że ja nie jestem w stanie sobie ani przypisać do żadnego przycisku, ani sobie włożyć w to menu i na przykład opcji wykrywania twarzy. W związku z tym wykrywanie twarzy musiałam sobie zapisać w tej opcji, w tym My Menu, żeby tam było, żebym miała do niego szybki dostęp, żeby nie musiała za każdym razem nurkować do menu, i to mnie troszkę tutaj irytowało. Natomiast w Olku jest tak, że to menu główne, czyli to menu, ten Super Control Panel, on ma tak naprawdę wszystkie najbardziej potrzebne funkcje wyciągnięte tutaj. My go nie możemy spersonalizować, bo tutaj nie jesteśmy w stanie sobie dodać, ująć żadnych kafelków, ale prawda jest taka, że ja właściwie chyba nigdy nie potrzebuję żadnych innych kafelków, jak robię zdjęcia. I to jest bardzo, bardzo fajne i jest to dużo prostsze w użyciu, nie trzeba nurkować do menu, więc tutaj dla mnie ogromnym plusem jest ten Super Control Panel, który jest w Olku. Co więcej, co mnie też, to jest kwestia przyzwyczajenia i siły przyzwyczajenia w Olku, jak jestem sobie na trybie A, tak jak teraz, no, Apple 7 dasz radę. Wyostrz. Dobra, jesteśmy. Jestem sobie w trybie A. I ja mam Olka tak ustawionego, że tylnym pokrętłem zmieniam sobie wartość przysłony, a przed nim zmieniam sobie ekspozycję. I ja nie muszę naciskać żadnego guzika, żeby tą ekspozycję sobie zmieniać. Natomiast w Nikonie, nawet jeżeli jestem właśnie w trybie A, to właściwie mam aktywne tylko to pokrętło. To pokrętło aktywuje się tylko wtedy, jeżeli nacisnę z któryś z tych przycisków, albo zmianę ekspozycji, albo zmianę ISO. I tego trochę też nie rozumiem, dlaczego nie może być tak, że tu sobie możemy ustawić coś od razu, nie musząc naciskać dodatkowo żadnych guzików. Więc to pokrętło nie robi nic w momencie, kiedy nie mamy włączonego jakiegoś guziczka. I to też takie jest dla mnie zaskakujące i dziwne. Oczywiście to są wszystko drobiazgi, nic z tego to nie jest, drodzy Państwo, jakiś wielki problem. To są rzeczy, które mnie po prostu, jako kogoś, kto od 4 lat używa Micro 4 trzecie i w 100% aparatów Olympusa, to mnie zaskoczyło, bo Olympus pod tym względem jest rewelacyjny. Ja mogę każdą dźwignię, każdy przycisk zaprogramować sobie na co tylko chcę. I tutaj też była taka kwestia, że w różnych momentach, a może nie w różnych momentach, ale różne przyciski mają bardzo ograniczoną ilość funkcji, jaką można na nich zaprogramować. Tutaj jeszcze na duży plus Nikona, i to było dla mnie bardzo wygodne, ja nigdy nie miałam aparatu, który to miał, był joystick. Joystick, drodzy Państwo, jest naprawdę bardzo wygodnym rozwiązaniem, przynajmniej w moim odczuciu i w moim odbiorze tego aparatu, ponieważ on też wypada albo jest umieszczony w dużo wygodniejszym miejscu niż ten pad, bo możemy nadal mocno trzymać sobie aparat i tutaj mieć kciuk, a tutaj już troszkę nam puszcza też ten uchwyt naszego aparatu, więc to jest bardzo wygodne. W Olku tego nie mam i żałuję, że tego nie mam. To by było bardzo, bardzo fajne, chociaż podejrzewam, że przy tym małym aparacie, przy tym małym uchwycie, gdyby tutaj był joystick, to też mogło nie być by to super wygodne. Ale joystick bardzo fajna rzecz. No to tyle, jeśli chodzi właśnie o budowę i o tą personalizację. Jeszcze w kwestii personalizacji, no w Olku mamy tylko jeden tryb na pokrętle, taki użytkownika, tutaj mamy ich aż 3. Jeśli chodzi, drodzy Państwo, o coś, co było dla mnie ogromną różnicą, to jest wizjer.
Ten wizjer tutaj jest bardzo przyjemny, jest bardzo duży, to nawet widać, drodzy Państwo, jak popatrzymy sobie na nie, tu się wydaje, że ten wizjer jest taki duży, bo jest ta osłonka większa, ale nie. Ten wizjer w Nikonie zdecydowanie jest większy, przyjemniejszy, wyraźniejszy niż ten w Olympusie i bardzo mi się przyjemnie z niego korzystało. Jedyne, co jest dla mnie nieprzyjemne w tym wizjerze, to jest ta jego guma. Znaczy ona jest sama w sobie pewnie przyjemniejsza niż ten olympusowy plastik. Poczekajmy tutaj na Apple 7. O, brawo. Ale ta guma, raz, że chyba jej żywotność nie jest jakaś zachwycająca, bo zobaczcie Państwo, tutaj już są takie dziurki, ja go dostałam takiego, więc to nie jest coś, co ja zrobiłam. One po prostu się wytarły, zakładam, że od wyciągania i wkładania do torby. A dwa, do niej po prostu się tak klei kurz. Ja byłam w takim płaszczyku na jednej sesji, który ma w sobie wełnę. No to ten wizjer był po prostu kudłaty po tym płaszczyku. I to przyjemne nie jest, bo później przystawiamy to do twarzy i mamy taki upaciany, utytłany wizjer i to mnie denerwowało. Ale to jest kwestia wymiany tej osłonki, bo ją można sobie ściągnąć i można sobie wymienić tą muszlę i to nie ma w tym problemu, ale to taka uwaga. Natomiast sam wizjer sam w sobie rewelacja. Ja byłam zachwycona, bo jest to naprawdę bardzo duża różnica między tym wizjerem, a tym, który jest w M5. I jeśli chodzi o wizjer i o ekran i to, czy one bardzo smużą, jak jest ciemno, ja dwukrotnie bądź trzykrotnie wzięłam go sobie na taki wieczorny spacer. Między innymi po to, żeby to sprawdzić, bo część z Państwa pisała o tym w komentarzach. Później jedna pani napisała w komentarzu, że ona tego tak naprawdę nie widzi. A ja patrzyłam na to tak naprawdę w warunkach domowych i tak jak teraz mogę Państwu pokazać, że mając ekran zupełnie zamknięty, to tutaj, widzicie Państwo, biega nam tyle takich czerwonych kropeczek, punkcików i tak dalej po ekranie. Ale w takim faktycznym użytkowaniu, jeżeli nie robimy zdjęć nocnych per se, czyli nie robimy zdjęć gwiazd i wszędzie jest naprawdę bardzo ciemno, a my będziemy na bardzo długim czasie naświetlania robić zdjęcia, tylko na przykład przy wyjściu na wieczorne zdjęcia uliczne nie ma z tym problemu. Więc to faktycznie smuży i robi się taki efekt w momencie, kiedy jesteśmy naprawdę po ciemku i wydaje mi się, że w Olku tego nie ma. Choć nie pamiętam. Nie. W Olku nie ma takiego efektu czerwonych, jakiegoś takiego smużenia. Tu jest czysto. Natomiast tutaj jest, ale tak jak powiedziałam, on występuje tylko wtedy, jeżeli jest naprawdę bardzo, bardzo ciemno w naszym otoczeniu. Następne, o czym chciałam wspomnieć, to żywotność baterii, ale tutaj wspomnę o tym na zasadzie, nie wiem jaka jest, drodzy Państwo, ponieważ baterie, które ja dostałam z tym aparatem, one nie są w swoim najlepszym momencie już. One już są mocno zużyte, bo w Nikonie można sobie sprawdzić, jaki jest stan zużycia baterii. I te baterie są już mocno zużyte, więc to, że być może nie wystarczały mi na bardzo długo i ja nie widziałam wielkiej różnicy między M5 a Z5, to może być efekt tego, że po prostu te baterie są już u kresu swego żywota. Ten aparat ma pewnie teraz już będzie około 90 000 klapnięć, więc troszkę już te baterie przeżyły i zakładam, że zawsze był używany z tymi właśnie 2 bateriami, które ja też od Interfoto dostałam, żeby korzystać z aparatu. Dobrze, drodzy Państwo, to jeśli chodzi o takie aspekty bardziej fizyczne tych 2 aparatów, to chyba by było tyle. Myślę, czy coś jeszcze tutaj powinnam Państwu powiedzieć, ale wydaje mi się, że nie. A jednak, drodzy Państwo, jest jeszcze jedna taka rzecz, o której chciałam Państwu wspomnieć, bo ona mnie troszkę też frustrowała i zdecydowanie wolę to rozwiązanie z Olympusa, a mianowicie to, jak na ekranie pojawia nam się poziomica, czyli jak możemy sobie ułatwić ustawianie pionów i poziomów. W Olku to jest jakby na krawędziach naszego kadru, natomiast w Nikonie to jest centralna część kadru, która nam kawał tego kadru zasłania i to nie jest najszczęśliwsze rozwiązanie moim zdaniem.
No tutaj ogromnym plusem jest oczywiście to, że tutaj mamy 2 karty pamięci, a nie jedną, tak jak w Olku. Ale właściwie to chyba będzie tyle. Bardzo jest to przyjemny aparat do używania i ja w ogóle nie mam wątpliwości co do tego, że ktoś może mieć z niego ogromną radość z korzystania, jak również do tego, że jak wspomniałam w mojej recenzji tego obiektywu z TT Artisan 75, gdybym miała zaczynać swoją fotograficzną drogę i miała bardzo ograniczony budżet, nie wahałabym się wziąć tego aparatu i na przykład tego obiektywu TT Artisan, bo rezultaty, jakie osiągałam właśnie tym zestawieniem, były dla mnie bardzo zadowalające. Ja Państwu może jeszcze pokażę ze 2 zdjęcia z innej sesji, jaką nim zrobiłam i tą 75. Zdjęcia są naprawdę bardzo, bardzo przyjemne, bardzo ładne, bardzo ostre. I autofokus też daje radę, choć i tutaj może wspólna dość cecha, nie wspólna. EM5, ten pojedynczy autofokus, mam wrażenie, że łapie szybciej niż tutaj. To jest oczywiście moje wrażenie dość subiektywne, nie poparte żadnym naukowym testem, ale w moim odczuciu EM5 szybciej łapie autofokus i w ciemniejszej sytuacji jest w stanie szybciej go złapać niż Z5. Z5, jak robi się ciemniej, ma naprawdę duży problem z autofokusem. Ja M5 tego problemu nie widzę, a w M5 mam wyłączoną tą asystę autofokusa. Tutaj ona jest włączona ta lampka zielona i mimo wszystko bywa trudno, żeby ten autofokus złapał. To teraz, drodzy Państwo, zapraszam Państwa na taką drugą część, w której też Państwo, mam nadzieję, będziecie interaktywni, bo to będzie część ze zdjęciami, czyli z tym, jak tak naprawdę jest duża różnica między odbiorem zdjęć z pełnej klatki a mikro 4/3. To nie jest, drodzy Państwo, debata na ten temat, czy mikro 4/3 jest lepsze od pełnej klatki i tak dalej. To jest po prostu, ja to zrobiłam z własnej ciekawości, jaka tak faktycznie, realnie jest różnica w odbiorze tych zdjęć z mikro a z pełnej klatki. Więc zaraz sobie do tego przejdziemy. To będzie fragment, który nagrałam w skansenie i zdjęcia będą wszystkie ze skansenu. I co? Ja zapraszam potem Państwa do aktywnego udziału w komentarzach, żebyście Państwo dali znać, co myśleliście, które zdjęcia myśleliście były mikro, a które były z pełnej. Ja je poprzecinam tak, żeby nie format, tylko jak to się nazywa? Aspekt zdjęcia? Chyba nie aspekt. Wymiary zdjęcia, może tak. Żeby one nie zdradzały, które są z którego aparatu. A i tu jeszcze a propos wymiarów zdjęcia. W Olku mogę sobie ustawić, jakie mi się podobają. I tutaj jak sobie wejdę w Super Control Panel i mam to ustawienie 4:3, to mogę sobie ustawić 16:9, mogę sobie ustawić 3:2, czyli taki jak pełnoklatkowy jest 1:1, 3:4, czyli jakby odwrócony ten. Natomiast w Nikonie mogę sobie ustawić 16:9, mogę mieć 3:2, mogę mieć 1:1, ale nie mogę mieć 4/3. Taka mała dyskryminacja systemu. Nieładnie. Dobrze, drodzy Państwo, to tyle jeśli chodzi o tą część. Zapraszam Państwa na następną i zapraszam Państwa bardzo serdecznie do komentarzy, to zawsze cieszy.